Kanały w czasie Powstania Warszawskiego. Największym osiągnięciem prezydenta Warszawy Sokratesa Starynkiewicza było stworzenie nowoczesnej sieci wodno-kanalizacyjnej. Opracowanie projektu zlecono angielskiemu inżynierowi Williamowi Lindleyowi, który projektował i budował podobne przedsięwzięcia w ponad 30 miastach europejskich, m.in. w Hamburgu i Sankt Petersburgu. Już w 1886 roku ze stacji filtrów przy ulicy Koszykowej popłynęła pierwsza woda i została zakończona budowa pierwszego kolektora kanalizacji miejskiej. Warszawskie kanały miały kształt odwróconego jajka. Były wykonane z cegły na zaprawie cementowej o różnych przekrojach. Najmniejsze miały wymiary 90 cm wysokości, 60 szerokości. Największe 210 cm na 160. Później podwyższono wysokość kanałów o 20-30 cm. W momencie wybuchu Powstania Warszawskiego, które w założeniu miało trwać 3-4 dni, nie zastanawiano się nad przydatnością kanałów do komunikacji i łączności. Jednak w czasie przedłużających się walk i powstawaniu szeregu odizolowanych od siebie powstańczych punktów pojawił się problem połączenia ich ze sobą. Sieć kanalizacji została wykorzystana do łączności, transportu broni i amunicji, a w ostateczności do ewakuacji znacznych sił powstańczych z upadających dzielnic. Przy współudziale pracowników kanałowych podjęto próby wytyczenia połączeń kanałowych pomiędzy Powiślem i Starym Miastem i Śródmieściem. Zostały utworzone specjalne patrole kanałowe, w skład których wchodziły przeważnie kobiety, a później również młodzi chłopcy, głównie harcerze. Istotne było to, aby członek patrolu miał drobną budowę ciała i był niewielkiego wzrostu. Wymogi te narzucały gabaryty kanałów. Oczywiście kanał nie był suchy, płynęły nim ścieki, nieczystości, które często sięgały do kolan, a nawet powyżej pasa. Na szczęście w te sierpniowe i wrześniowe dni nie było zbyt mocnych opadów deszczu. W pierwszej fazie powstania kanały były wykorzystywane do łączności oraz transportu broni, amunicji i środków opatrunkowych. Za ich pośrednictwem docierała również do poszczególnych walczących dzielnic poczta powstańcza. Jednorazowy ładunek amunicji, przenoszony w specjalnym woreczku na piersiach, miał maksymalną wagę 3-5 kg. Więcej nie było się w stanie przenieść w warunkach kanałowych. 15 sierpnia Śródmieście połączono ze Starówką specjalną linią telefoniczną przy pomocy wodoszczelnego kabla zainstalowanego w kanale. Początkowo Niemcy nie doceniali znaczenia kanałów w Powstaniu Warszawskim. Głównodowodzący generał von Deinbach lekceważył napływające meldunki o wykorzystywaniu kanałów przez powstańców. Dopiero ewakuacja obrońców Starówki 2 września uświadomiło dowództwu niemieckiemu, że powstańcy mogą w każdej chwili zjawić się na ich tyłach poprzez desant kanałowy. Od tej chwili Niemcy podjęli starania mające na celu uniemożliwienie korzystania przez Polaków z kanałów. Izolowali odcinki kanałowe, obsadzali włazy. Po usłyszeniu odgłosów idących kanałem ludzi wrzucali do studzienek granaty, puszki z gazem trującym i łzawiącym, karbid. Strzelali w głąb z karabinów maszynowych. Budowali zapory z belek i worków z piaskiem, mających na celu spiętrzenie wody i uniemożliwienie przejścia. Rzucali tajfuny, które eksplodując niszczyły zabudowę kanałową. Należało szukać jakiegoś obejścia. Także od tego momentu przejścia nie będą już tak łatwe i bezpieczne. Poruszające się w kanałach ekipy starały się umieszczać tam strzałki i znaki opisujące szlak, aby uniknąć zmylenia drogi i trafienia w ślepe odcinki kanału, co często się zdarzało. Malowano na ścianach, jaka u góry jest ulica, gdzie znajdują się Niemcy, gdzie należało szczególnie zachować absolutną ciszę. Poza funkcjami łącznościowo-zaopatrzeniowymi, kanały były również wykorzystywane do celów ewakuacyjnych. Wtedy przemieszczały się nimi duże grupy ludzi,
często z pełnym uzbrojeniem, najczęściej po raz pierwszy poruszających się w tych dramatycznie trudnych warunkach. Również zdarzało się, że przeprawiający się kanałem nie wytrzymywali ekstremalnych warunków tam panujących i załamywali się nerwowo. Wielu gubiło drogę. Zdarzały się wypadki, że niektórzy też popełniali w kanale samobójstwo. Po raz pierwszy do ewakuacji użyto kanału na Ochocie. 11 sierpnia 1944 roku grupa powstańców broniąca Reduty Wawelskiej, atakowana przez przeważające siły nieprzyjaciela, postanowiła wycofać się z oblężonej Reduty. Jedyną drogą ewakuacji był kanał. Grupa 83 obrońców przeszła wyjątkowo niskim, o wymiarach 110 cm na 60 kanałem kilometrowy odcinek trasy, wychodząc włazem przy ulicy Prokuratorskiej na kolonii Staszica w Śródmieściu Południowym. Było to pierwsze przejście kanałami zwartego, uzbrojonego oddziału powstańczego. Pokonanie 1 kilometra odcinka niskiego i ciemnego kanału zajęło im 6-7 godzin. W nocy z 25 na 26 sierpnia w 2 grupach po około 40 osób przeszła ze Starówki do Śródmieścia Komenda Główna Armii Krajowej z generałem Borem Komorowskim i władze cywilne z przewodniczącym Rady Jedności Narodowej Kazimierzem Purzakiem. Wobec zaciskającego się niemieckiego pierścienia wokół Starego Miasta dowództwo powstańcze podjęło próbę przebicia się do Śródmieścia. Miała ona być wsparta desantem kanałowym na plac Bankowy. Do desantu użyto żołnierzy batalionu Czata 49 i Gustaw, w łącznej sile 150 ludzi. Dowodził nimi kapitan Motyl Zbigniew Ścibor-Rylski z Czaty. 30 sierpnia 1944 roku, po zmroku, desant wszedł do kanału włazem na placu Krasińskich i ruszył w kierunku placu Bankowego. Pierwsza grupa żołnierzy wyszła na powierzchnię. Jeden z niemieckich żołnierzy zauważył desant i podniósł alarm. Rozpoczęła się strzelanina. Przyduszeni ogniem na otwartej przestrzeni powstańcy ponieśli straty i niestety zostali zmuszeni do odwrotu. Próba przebicia się do Śródmieścia nie udała się. W tej sytuacji dowództwo Starego Miasta podjęło decyzję o przeprowadzeniu akcji ewakuacyjnej, która miała rozpocząć się 1 września. Jako pierwsi mieli być ewakuowani lekko ranni i żołnierze bez broni. Potem miał rozpocząć się odwrót oddziałów z bronią w ręku, amunicją i sprzętem. Saperzy wykonali kryte dojście do głównego włazu na placu Krasińskich z piwnic gmachu sądu apelacyjnego i wykop do włazu, zabezpieczając go ściankami z płyt chodnikowych. Cały dzień 1 września trwała ewakuacja rannych i nieuzbrojonych żołnierzy. W godzinach wieczornych walki przeniosły się w bezpośrednie sąsiedztwo placu Krasińskich. Wydano rozkaz ewakuacji oddziałów liniowych. Kolejność wyjścia miała być następująca: zgrupowanie Róg, szpitale, zgrupowanie Sosna, oddziały dowództwa, zgrupowanie Radosław i Straż Tylna. Żołnierze byli podzieleni na grupy 50-osobowe, każda z przewodnikiem, który miał latarkę. Grupa za grupą powstańcy posuwali się w kierunku Nowego Światu. Warunki przejścia były makabryczne. Żołnierze przesuwali się krok za krokiem do przodu, brnąc w śliskich fekaliach sięgających do kostek, kolan, a na niskich odcinkach kanału czasami prawie do twarzy. Pod nogami czuło się porzuconą broń, a czasami ciała tych, którzy nie wytrzymali trudu wędrówki. Na kocach niesiono ciała ciężko rannych, których udało się wnieść do kanału. Po pokonaniu w ciągu około 4 godzin trasy kanałowej, przy drugim włazie na Nowym Świecie przy ulicy Wareckiej, czekał na wychodzących inny świat. Świeciło słońce, na ulicach pojawiali się czyści, elegancko ubrani ludzie, w oknach domu były szyby, zupełnie inaczej niż na Starym Mieście. W czasie ewakuacji ogrom pracy spoczywał na sanitariuszkach i łączniczkach, które niosły rannych przez kanały,
prowadziły do Śródmieścia i wracały po następnych, aby wyprowadzić ich jak najszybciej i jak najwięcej. Rano 2 września zeszły do kanału oddziały osłonowe, jeńcy i ranni. Kiedy do kanału chciała się dostać ludność cywilna, nastąpił nalot lotniczy, w wyniku którego zawalił się budynek sądu apelacyjnego. Jego gruz zasypał właz, grzebiąc wchodzących do kanału. Ostatecznie z załogi Starego Miasta ewakuowało się około 5300 żołnierzy. Do Śródmieścia przeszło około 3000 lekko rannych i członków oddziałów gospodarczych oraz grupa bojowa 1500 żołnierzy. Na Żoliborz przeszło około 800 powstańców wraz z oddziałami Armii Ludowej. Po upadku Starego Miasta natychmiast zostały podjęte próby nawiązania łączności pomiędzy Śródmieściem a Żoliborzem. Z obu dzielnic wychodziły patrole kanałowe próbujące znaleźć drogę. Między innymi szukano połączenia kanałami biegnącymi pod ruinami getta. Po 10 września udało się wytyczyć trasę Żoliborz-Śródmieście. Łączyła ona włazy przy ulicy Stołecznej, obecnie Popiełuszki na Żoliborzu, i na ulicy Zgoda w Śródmieściu. Łączna długość trasy wynosiła około 5 km. Do kanału wpuszczano, poza patrolami łączności, osoby legitymujące się specjalnymi przepustkami. W kanałach była pełniona służba wartownicza. Zabroniono rozpowszechniania informacji o służbie w kanałach. Łączność kanałowa Żoliborz-Śródmieście trwała do 29 września, a więc do kapitulacji Żoliborza. Mokotów przez cały czas powstania aż do kapitulacji 27 września 1944 roku był odcięty i ściśle izolowany od Śródmieścia. Ale już 7 sierpnia 2 łączniczki ze sztabu generała Montera wyruszyły z włazu w Alejach Ujazdowskich przy placu Trzech Krzyży kolektorem biegnącym pod dzielnicą niemiecką w kierunku placu Unii Lubelskiej. Po kilku godzinach dotarły do włazu na Mokotowie przy ulicy Szustra. Łączność obu walczących dzielnic stała się faktem. Trasa była bardzo trudna. Na odcinku 60 metrów kanał miał wysokość jedynie 70 cm, co wymagało czołgania się. Podjęto próbę znalezienia wygodniejszej trasy, uwieńczone powodzeniem. Nowa trasa idąca Burzowcem od ulicy Puławskiej przy ulicy Dworkowej kończyła się włazem u zbiegu Alei Ujazdowskich i ulicy Wilczej. Na trudnych odcinkach trasy zostały umocowane do ścian liny zabezpieczające przed poślizgnięciem się. Była to jedyna trasa komunikacyjna niewykryta przez Niemców przez cały czas trwania powstania. Łączność kanałami na trasie południowej była ściśle zakonspirowana. Przejście było dozwolone tylko dla osób ze specjalnymi przepustkami. Włazów strzegły posterunki żandarmerii. Poza łącznikami kanałami byli wysyłani na Mokotów oficerowie w misjach specjalnych. W połowie września na korzystanie ze szlaku kanałowego uzyskali zezwolenia zawiszacy z harcerskiej poczty polowej. Za ich pośrednictwem przekazano pokaźną liczbę listów adresowanych do mieszkańców obu dzielnic. Późnym wieczorem 19 września podpułkownik Radosław podjął decyzję o ewakuacji resztek swego ugrupowania z Czerniakowa. Byli to głównie ranni i nieposiadający amunicji. Kanałami na Mokotów. W Mokotowie do włazu na ulicy Dworkowej przeszło około 200 ludzi. W grupie tej było kilkunastu żołnierzy zgrupowania Kryski. 24 września rozpoczął się szturm Mokotowa. Po 2 dniach zaciętych walk i zepchnięciu powstańców do ograniczonego rejonu obrony, przy poniesionych znacznych stratach dowództwo dzielnicy podjęło decyzję o odwrocie kanałami do Śródmieścia. Stało się jasne, że z powodu ogromnej przewagi Niemców upadek dzielnicy jest nieunikniony. W tej sytuacji podpułkownik Józef Rokicki, Karol, podjął decyzję o rozpoczęciu odwrotu kanałami do Śródmieścia. Ewakuacja rozpoczęła się 26 września w godzinach wieczornych. Odwrót trwał już kilka godzin.
Do Śródmieścia zdążyło dotrzeć w tym czasie około 800 żołnierzy, gdy niespodziewanie nadszedł kategoryczny rozkaz pułkownika Montera, polecający Karolowi powrót wraz z wojskiem na Mokotów i kontynuowanie obrony. Rozkaz spowodował ogromny chaos w kanałach, gdzie wciąż znajdowało się około 400 żołnierzy. Część powstańców zaczęła się wycofywać w kierunku Mokotowa, część szukać innych dróg. W dodatku Niemcy zablokowali niektóre odcinki kanałów i ustawili straże przy włazach. W rezultacie ostatnie grupki powstańców, które przed świtem 27 września zeszły do kanałów, nie zdołały dotrzeć tą drogą do Śródmieścia. Obrzucane przez Niemców granatami błądziły długo w kanałach i częściowo wyginęły tam z wyczerpania lub zostały poduszone przez Niemców gazem z karbidu. Część żołnierzy wyszła z włazów na terenie kontrolowanym już przez Niemców przy ulicy Dworkowej. Po zrewidowaniu około 120 bezbronnych powstańców, w tym 50 żołnierzy osłonowej kompanii B1 pułku Baszta, zostało rozstrzelanych przez niemieckich żandarmów. Niemiecki oficer, który pojawił się w pobliżu, wstrzymał dalszą masakrę. Należy pamiętać, że obowiązywał już rozejm, a powstańcy mieli być traktowani jak jeńcy wojenni. Z Mokotowa wyszło kanałami w dniach 26-27 września około 1000 osób. W wyniku zaistniałej sytuacji wielu z nich zostało tam na zawsze. Wielu z nich powiększyło armię zaginionych bez wieści w Powstaniu Warszawskim. Epicki obraz wydarzeń w kanałach przedstawił Andrzej Wajda w filmie „Kanał” na podstawie opowiadania Jerzego Stefana Stawińskiego, który w czasie powstania był dowódcą kompanii łączności K4 pułku Baszta na Mokotowie. Zapraszamy do subskrypcji naszego historycznego kanału. Kliknij na czarną ikonkę Pro Patria Poland Team i subskrybuj. Dziękujemy i do zobaczenia.